Czasami w życiu docieramy do takich miejsc, w których nagle zauważamy, jak daleka i kręta droga za nami. Ta trasa była dla mnie naprawdę niezwykła. Dlaczego? Zobaczcie sami. Dzień dobry ze Szwajcarii. Szwajcaria kojarzy się z przepięknymi widokami, Alpami, serami, czekoladą, ale ja oprócz czekolady ze Szwajcarii i gigantycznego rachunku za telefon, za internet, 2000 zł, przywiozę jeszcze do Polski coś niezwykłego. Co to będzie? Jedziemy. Ta trasa będzie podwójnie szczególna dla mnie, ponieważ ładunek jest rzeczywiście niesamowity i takie rzeczy przywozi się naprawdę raz w ciągu życia chyba. A po drugie, jedziemy w moje rodzinne okolice, więc będzie to dla mnie bardzo sentymentalne wydarzenie. No i jesteśmy. Wygląda na to, że... Tak jest. Przyjechałam tutaj po wagoniki dla polskich kolei linowych, które wybudowały kolejkę w Solinie. Pojedziemy w Bieszczady, ale pierwsze załadunek, a jeszcze pierwsze muszę się zameldować. Wielka firma, nie wiem gdzie, muszę się odnaleźć. Jak będziecie w Solinie, otwarcie kolejki planowane jest na lato tego roku. Jak będziecie w Solinie, pójdziecie na kolejkę, to ja przywiozę te wagoniki. Muszę jeden jakoś gdzieś podpisać. Wszystko się zgadza, bierzemy się do roboty. Uwaga, uwaga, pierwszy wagonik na Solinę załadowany. O Jezu, ale radość. Kurczę. Tak sobie stoją, oczywiście gumy pod podłogę. Jeden waży jakieś 400 kg. U góry jest drewno, ładnie wycięte, tak by nie przecierało pasów. Chyba idziemy. Nog meer.
ich müsse diese machen down. Aber Achtung, weil wenn wir machen down, hier. So, diese Achtung, ja. Danke. I to już był ostatni. Teraz spinamy dokumenty celne i jedziemy do Polski. Teraz drugi tak samo ważny etap w zasadzie jak załadunek, mianowicie dokumenty celne. W końcu to Szwajcaria, to nie Unia Europejska. Ja, ich bin immer noch dran. Sie haben To co? Mamy papierki, jedziemy. Papierki zrobione. Dostałam mapę, bo jak wiecie, nie używam tutaj internetu. Teraz jeszcze tylko ustawiamy sobie solinę. Skręć w lewo, następnie Chodźcie, pokażę Wam naszą trasę. Tak wygląda trasa wagoników z Szwajcarii do Polski. Szwajcaria, Austria, tu już przez Niemcy. Tutaj znowu wjedziemy do Szwajcarii i tutaj już na Słowację i będzie trzeba sobie jechać przez Barwinek i wtedy już nad Jezioro Solińskie. Pięknie, Bieszczady, jedziemy! Dobrze, tutaj niestety, ale nagrywania widoków nie będzie, ponieważ Szwajcaria jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o wszelkie urządzenia i rzeczy doklejone do szyby. Chodzi oczywiście o to, że takie rzeczy ograniczają pole widzenia kierowcy, więc niestety moją przystawkę muszę ściągnąć. Chłopaki na granicy mówili, że 800 euro to kosztuje, a ja już mam 500 euro rachunku za telefon, za godzinę internetu. Nie potrzebuję. Wiecie co, jest brzydka pogoda. Ta droga jest taka, tutaj nie ma gór. To jest ta taka niespektakularna część Szwajcarii. Bardziej bym powiedziała przemysłowa. Tu się pracuje, tutaj nie ma widoków. Jak się zapracuje, to się jedzie wtedy, wiecie, trochę bardziej na południe, w piękne widoki. No i jesteśmy na granicy. Malutka granica, takie są najfajniejsze, bo nie ma korka. Z boku, zaraz na przejściu jest miejsce dla ciężarówek, ale gdzieś tam jest spedycja, w której mam się odprawić, tak wynika z mapy. Już złapałam sieć austriacką, więc też już zdążyłam zobaczyć na Google, więc super, idealnie. Bałam się, że będzie kiepsko, bo czasami na takich malutkich przejściach granicznych jest tak, że w ogóle nie ma niczego. Dosłownie trzeba na drodze stanąć. Jak pamiętam, że jeszcze jeździłam w latach, wiecie, moich pierwszych, to pamiętam, jak jeździłam tymi malutkimi przejściami jakimiś górskimi, to naprawdę czasami stawałam w miasteczku, bo przez miasteczko biegła granica. Jak gdzieś tam do Włoch jeździłam i stawałam na awaryjnym i biegłam papiery oddać, czy coś w tym stylu. A właśnie, trzeba wpisać jeszcze kilometry. Kilometry wpisane, można iść z papierami. Szwajcarska strona załatwiona. Teraz muszę iść na stronę austriacką, tylko właśnie jest po drugiej stronie, już w Austrii. I jakimś takim, tak nie do końca mapa była masakryczna, ale generalnie to widziałam, że dziewczyna, która właśnie szła, też robiła eksport, Austriaczka, więc
Poczekam, aż ona pojedzie za nią. Wiecie co, gdyby nie ta dziewczyna, to bym tu w życiu nie trafiła chyba. Tam jest granica. Widzicie? I taka ciężarówka stoi, ja wjeżdżałam, gdzie jest ten palec i wtedy pojechałam tak, jakby myślałam, że pod prąd, bo tam auta stały, to nie było pod prąd. I właśnie tutaj się dopiero idzie. I tam te drzwi. A jeszcze pierwszy musiałam też spedycję tutaj zaliczyć. No dobra, mogę jechać. Jej, tutaj to w ogóle trafię. Witamy w Polsce. O, jaki czysty prysznic na Orlenie, na Legnicy. Za 15 zł. Chyba jeszcze nowy. Zdecydowanie nowy. Jaki czysty. Zdaje się, że ostatnia noc dojazdu do Soliny będzie najtrudniejsza. Wiatry. No i mamy już piątek, ostatnia noc przed nami. Zapowiada się dosyć wietrznie. Na szczęście prognozy pogody są dosyć korzystne. Wczoraj było w Polsce naprawdę źle. Widzę, że czytałam wiadomości, widziałam, że powstały naprawdę jakieś gigantyczne uszkodzenia. Normalnie jeżdżąc po Polsce, po Europie raczej nie trzeba tego robić i raczej nie sprawdza się prognoz pogody, jeżeli chodzi o wiatr. Tutaj porównuję oczywiście do kierowców amerykańskich, którzy dużo częściej muszą się liczyć z jakimiś wichurami, wiatrami, przejeżdżając przez cały kontynent. U nas w Europie nie ma raczej tak źle, aczkolwiek no, jak wszyscy wiemy, z roku na rok dużo się zmienia, jeżeli chodzi o klimat. No i widzicie, już doszło do tego, że ja dzisiaj sprawdzałam mapy pogody, jak szłam spać, czy na pewno jechać dzisiaj nocą. No i teraz startowałam, też sprawdzałam, ale nie ma źle. Teoretycznie nie ma źle. Ale też nie jest spokojnie. Jakoś to będzie, nie? Oby było dobrze. Wolwi? Misja musi być zakończona pozytywnie, sukcesem. Więc jedziemy. Droga do tej pory szła całkiem fajnie. Ostatecznie nie jechałam przez Austrię i Słowację, tylko bardziej dookoła przez Niemcy. I teraz już ostatni odcinek A4. Skręć w lewo, A4, kierunek Wrocław. Następnie pojedź autostradą. Z tego co patrzyłam na mapach pogodowych, to będziemy mieć wiatr niestety, ale boczny. Zawsze tak jest, absolutnie zawsze. Zawsze ma się wiatr z boku. Rzadko kiedy zdarza mi się, żeby miała wiatr od tyłu, wspierający. No niestety. Oby było dobrze. Niech będzie boczny, ale mało niebezpieczny dla mnie. No i już powoli będziemy zjeżdżać z autostrady. Fajnie się jechało autostradą A4 od Zgorzelca aż do Tarnowa. No ale powoli już zjeżdżamy w kierunku miejsca piastowego. Z miejsca piastowego na Sanok, Lesko, Zagórz, później Uherce Mineralne. Taką najbardziej standardową trasą, najprostszą. Skoro tam mam rozładunek, to jadę taką trasą. No i już zjeżdżamy z autostrady. Chciałam jeszcze Wulwusia gdzieś umyć. Zjechałam po drodze na tankowanie na Krawkowicach. Niestety myjnia była zamknięta. No zobaczymy, może jest godzina 5 w tej chwili. Mam przede wszystkim nadzieję na piękny wschód słońca. W końcu jedziemy na wschód. To jest raz. A dwa,
że mam nadzieję na otwartą myjnię dla ciężarówek. Miejsce piastowe to jest takie miejsce jednak, gdzie krzyżuje się trasa ze Słowacji, tak? Ze Słowacji tam leci droga. No więc tam powinno być troszeczkę jakichś takich obiektów przeznaczonych dla ciężarówek transportowych, więc może tam akurat się uda umyć Volvusia. No to co, zjeżdżamy. Mamy 160 km do celu w tej chwili, jest godzina 5. Nawigacja pokazuje 3 godziny jazdy. Oczywiście alternatywna trasa wiedzie przez Rzeszów, ale wydaje mi się, że ta jest lepsza. Chociaż Rzeszów i Sanok też jest ok. Ale raz, że ta trasa jest krótsza, a i tu i tam to już jest landówka, więc nie będzie jakoś tam szybciej. Trasa przed Rzeszowem jest bardzo odkryta i tam jeszcze ja jeżdżę osobówką do rodziców na Podkarpacie. Tam przy normalnych warunkach bardzo mocno wieje, więc dzisiaj może być naprawdę wietrznie. Ostatnio tą trasą jechałam już ponad rok temu, jak skończył mi się COVID. Pierwszym razem jak zachorowałam na COVID i skończyła mi się kwarantanna, to dosłownie o północy dnia, gdy skończyła mi się kwarantanna, wzięłam kanapki, termos i pojechałam w Bieszczady. Akurat też był tam fotograf Artur Mulak, którego znacie. Artur Mulak to jest fotograf, z którym ja najczęściej współpracuję. Artur akurat był w Bieszczadach, bo miał robić zdjęcia kilku parom i dzień wcześniej rzeczywiście robił zdjęcia jakiejś parze, a drugiego dnia ja tak naprawdę przyjechałam na doczepkę do tej drugiej pary. Artur powiedział, że jasne, przyjedź, pójdziesz z nami na górę, na wschód słońca, bo oczywiście to też była kwestia tego, że iść przez las nocą, bo to była jeszcze wiadomo noc, żeby być tam na szczycie o wschodzie słońca, to raczej sama się bałam, co prawda szlak jest, ale no tak czy tak się bałam, gdzie po lesie łazić samej w Bieszczadach. Czarną noc, a tam nie ma miast, tam jest naprawdę ciemno. I on mówi, dobra Iwono, chodź z nami, to zawsze gdzieś w międzyczasie zrobię Ci jakieś zdjęcie. A ja miałam 2 powody, żeby pójść, ale główny powód był taki, że byłam strasznie ciekawa, czy po przejściu COVID mam jakiś problem z płucami, czy czuję jakieś ograniczenia. No i na szczęście się okazało... I zjedź drugim zjazdem. Na szczęście się okazało, że nie, chociaż na zdjęciach niektórych jestem mega zmęczona, widać, ale na szczęście w płucach nie czułam żadnych ograniczeń, żadnych problemów, więc byłam zadowolona. A koniec końców okazało się, że ta para, która umówiła się z Arturem na zdjęcia, chyba o 4 rano napisała, że jednak ich nie będzie, więc generalnie go wystawili. Całe szczęście ja byłam i na tym skorzystałam. Wtedy już ja miałam zdjęcia. Dobra, to już ostatni odcinek. Muszę przyznać, że się strasznie stresuję. Jest jeszcze 16 km. Teoretycznie nie ma żadnego powodu, bo i jaki, ale ja wiem, że tam są zakazy po drodze, ale jejku, jakie szczęście. Akurat ktoś mnie na rondzie w Lesku, znajomy jakiś kierowca dorwał na CV i mówi, że już mnie kilka razy spotkał na trasie, ale że tu mnie spotka, to się nigdy w życiu nie spodziewał. I się zapytałam go o te zakazy tutaj właśnie i na Solinie i tak dalej. On mówi, żeby się absolutnie nie przejmować, on tutaj jeździ lokalnie i że wszyscy tutaj jeżdżą po tych zakazach, bo nie ma innej opcji, jeżeli się tutaj robi dostawy,
no to niestety się jeździ pod 12 ton, pod 15 ton, także no stres i tyle. Także trochę mnie podniósł na duchu, ale i tak się stresuję. Jejku. Dobra, jedziemy. No i tym oto sposobem dojechałam. Kolejne marzenie spełnione. Niesamowite. O, już widzę. I tutaj są te słupy. A, zaraz Wam wszystko pokażę. Nawet mi się nie śniło, że swoim własnym Volvusiem przyjadę w Bieszczady. A że przywiozę tu jeszcze jakiś towar, to już całkiem. A że przywiozę wagoniki na kolejkę linową, polskich kolei linowych, to już mi się nigdy nie śniło. Nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy. I naprawdę wszystko jest możliwe. Jak sobie teraz myślę z perspektywy mnie jako nauczycielki lata temu, która chodziła od szkoły do szkoły i uczyła na zastępstwach za inne nauczycielki, które akurat były na chorobowym, że za kilkanaście lat, za 11 lat pojadę w Bieszczady, które jeździłam tylko jakieś na wakacje, na kilka dni, i że ja w Bieszczady przywiozę własną ciężarówką wagoniki na kolejkę linową, nowo zbudowaną kolejkę linową. No przecież to by było całkiem dla mnie niemożliwe. No niemożliwe. No jakim cudem? Powiedziałby mi ktoś, że ja to zrobię, powiedziała na pewno nie ja, pomyłka, to niemożliwe, żeby to ja. Ale popatrzcie, ale to ja! Kurde, to ja! Jak to się stało? Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale to się stało. Dobra, dzwonię tutaj, żeby mnie wpuścili na parking. Jezu. A kolejka jest, popatrzcie, tutaj. Po lewej wieża. Tutaj jeden słup, czyli będzie można z jednego wzgórza na drugie wzgórze wzdłuż zapory pojechać kolejką. Się na moście ustawić, czy nie? Tak, udało się nam ustawić. A dron też? Tak, dron jest w powietrzu. Ja lecę nad wodę, już nad most. Dobra, ja będę powolutku Dobra, ja jechać. już widzę most, słuchaj. No, czy już jedzie? Jezu, jakie będziemy mieć ujęcia! Jakie piękne! Tam Solina, tutaj sobie pójdzie San i tutaj my jedziemy Volvo. Ja nie mogę, jakie będą piękne ujęcia. 80 metrów. Ale się cieszę. W prawo, następnie ostro w lewo. Jezu. Ojejku, jakie przeżycia. Tu będzie zajebiście, zobacz. No, to jest pięknie, no. Teraz taka dumna jadę. No, to będzie tutaj, na prawo mi się zdaje. Tak, dobra, dobra. Ja sobie zobaczę. No, tu. Widokowy. My to możemy teraz zrobić w ogóle. Podjazd w życiu się nie spodziewałam, że tutaj będę jeździć Volvem. Bieszczady i drewno. W Kanadzie BC. Właśnie nasze Bieszczady w Europie to chyba jest takie BC w Kanadzie. Czy to jest zapora w Solinie? Nie no. Gdybym pojechała Volvem nad zaporę w Solinie. No po co? Jeszcze ten słup trochę tak. Dobra, ja już jestem w aucie. Dobra, to jedź. Tak. Cały czas będę rozmawiał już. Nerwowo, nie nerwowo, ale swoje mamy. Taki podjazd ostry, fajny. Udało się? Ale to gaz! Jest ta podpora, popatrzcie. To jest najwyższa podpora w Polsce. Muszę.
Dowieziony. Teraz rozładunek. Dobra. Teraz ta trudniejsza praca fizyczna. Rozładunek, jak się domyślam, odbędzie się dachem, więc już od razu zakładam opaskę, bo będzie mi zimno. Od razu kask oczywiście. Do pracy. No dobra, to ja wychodzę. To tak nie przejdzie. Chwila, bo tutaj mi to blokuje, więc pierwsze ściągniemy górę, a wtedy to odblokujemy i wtedy to wyskoczy. Żeby nam to na głowę nie spadło. Czyszczenia z tego błota. Gumy, pasy, cała podłoga w błotach. Ale wiecie co? Z tym projektem, to żebym miała 5 cm błota i musiałabym je szufelką wywalić, to i tak bym wzięła tą robotę, żeby przywieźć te wagoniki. Kości. Dziękuję, powodzenia. A ile lat pan jeździł? 43. O kurde. Ale po Polsce czy tak dalej? A, na Bułgarię ostatnio, na Rumunie. Projekt Celina dla mnie już zakończony, budowa w trakcie, już na ostatnim etapie. Jeszcze tego lata, lato 2022, będziecie mogli przyjechać i przejechać się tą niezwykłą kolejką. To nie będzie tylko kolejka, ale jest przygotowane całe mnóstwo atrakcji już na poziomie wykupywania biletu. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale musicie tutaj być. Serdecznie zapraszam Was w moje rodzinne Bieszczady już latem w imieniu swoim oraz Polskich Kolei Linowych. A ja tymczasem zbieram się, jadę odwiedzić rodziców, bo mam stąd całkiem blisko do domu. Wysprzątam ciężarówkę, poproszę tata o pomoc. No i jadę w kolejną trasę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i do zobaczenia w Bieszczadach. Cześć!